Cześć! W ostatnich dwóch odcinkach naszej serii poradników z Final Cut'a omówiliśmy dwie rzeczy. W pierwszym import i organizację plików, a w drugim podstawowe narzędzia, jakie nam Final Cut udostępnia. Linki do obydwu tych materiałów są na pewno w opisie i gdzieś tutaj w karcie możecie sobie tam zaglądnąć. Ze statystyk widzę też, że większość, 94% aż osób, które oglądają te filmy, nie subskrybują tego kanału, więc gorąco do tego zachęcam. Oczywiście przycisk jest też poniżej. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się w końcu wykorzystywaniem tych narzędzi, bo zajmiemy się maskami i zrobimy takie właśnie przejście, jakie mogliście na pewno widzieć już gdzieś na YouTubie. Bez zbędnego przedłużania, bo ostatni odcinek o czasie naświetlania troszeczkę się przedłużył, dlatego dzisiaj przechodzimy od razu do montażu, do Final Cut'a. Ok, jesteśmy z powrotem w Final Cut'cie, prawie w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy ostatnio, z tym, że dodałem taki jeden klip, który też pobrałem z serwisu Pexels, na który będziemy sobie operować i zrobimy całe to nasze przejście. Jak widzicie, w tym klipie przechodzą nam tutaj różni przechodnie przez nasz kadr, natomiast wybrałem sobie ten moment, kiedy przechodzi pani w czerwonych spodniach. Zaznaczyłem go sobie już wcześniej, no i teraz go przeciągnę na nasz timeline. I teraz, ważna sprawa. Ten film, który będzie nam służył jako podstawa do zrobienia tego przejścia, musi się znajdować na górze, nad filmem, na który będziemy jakby przechodzić. Będziemy musieli teraz dodać maskę, narysować sobie maskę na tym naszym kawałku, na tym naszym klipie i teraz do tego przejdziemy. Żebyśmy mogli dodać taką maskę, to nasz wzrok musimy skierować w prawą część ekranu. Znajdują się tutaj takie dwie zakładki. O jednej z nich będziemy mówić w innym odcinku. Są tutaj transitions, czyli takie gotowe przejścia. Można sobie też jakieś pobrać z internetu i tutaj dodać. Natomiast my skupimy się dzisiaj na zakładce Effects. To jest ta pierwsza z lewej w tej grupie, no właśnie ta tutaj, którą pokazuję. W polu Search wpisujemy sobie Masks. No i mamy tutaj pierwszą z tych opcji Draw Mask. Przeciągamy ten efekt na nasz klip i jak widzicie pojawia się już tutaj taka informacja Click to add a control point. Więc możemy teraz dodawać sobie nasze punkty kontrolne, z których powstanie ta maska właśnie i zamiast myszki mamy też takie pióro. Mając to pióro właśnie, musimy sobie teraz znaleźć moment na naszym klipie, kiedy ta maska ma się pojawić. Więc za pomocą strzałki prawej i lewej możemy się przesuwać po klipie o jeden kadr, albo do tyłu, albo do przodu. Więc prawą strzałką przesuwamy się i szukamy momentu, kiedy ta pani wejdzie w kadr. Weszła, ale to jeszcze nie ten moment, bo musi się pokazać jeszcze coś, co jest za nią, coś, gdzie będzie widać już ten klip spod spodu. No więc to jest pierwsza taka klatka, na której widać już to, co jest za nią. Więc rysujemy sobie w ten sposób maskę i dodajemy tak zwane punkty kontrolne. No ale oczywiście, nawet jak to dodamy, no to pojawia się taki problem, ale łatwo go możemy zniwelować, bo tutaj z widoku Composite na Original zmieniamy właśnie na Original i teraz będzie nam łatwiej tą maskę rysować. I co dalej? No będziemy tworzyć pewnego rodzaju animację, bo ta maska się będzie musiała razem z tą panią przesuwać, więc musimy dodać tak zwane keyframe'y. Czym są keyframe'y? Keyframe'y to takie klatki kluczowe, które w których ma się ta nasza animacja w jakiś sposób zmienić. Jako że będziemy zmieniać pozycję tej maski, może będziemy ją obracać, może będzie się zmieniać skala, nie wiadomo. Na pewno natomiast będziemy dodawać punkty kontrolne i zmieniać ich położenie, więc dodamy kluczowe te klatki, te keyframe'y do wszystkich tych pozycji. Można to zrobić właśnie w tym miejscu. Pojawia się opcja Add a Keyframe. Dodajemy też tutaj i tutaj też. I teraz strzałką w prawo przechodzimy do przodu i przesuwamy te punkty kontrolne, o właśnie tak, w ten sposób, żeby no dalej przylegały, prawda, do krawędzi tych spodni. Przesuwamy je i kiedy cofniemy się o klatkę do tyłu, to widzimy
O, wróciła nam do tego stanu z tamtej klatki. Do przodu, rozumiecie o co chodzi. Kiedy klikniemy klatkę następną, no to w ten sam sposób musimy przeciągnąć sobie wszystkie te punkty kontrolne, no i dzięki temu uzyskamy pożądany przez nas efekt. Wracam jak to skończę i zobaczycie jak to wygląda dalej. Okej, no więc wróciliśmy z powrotem. Ja już sobie przez wszystkie klatki przeszedłem i poustawiałem te punkty kontrolne tak, żeby się zgadzały z tą krawędzią tych spodni, tak jak widzicie. No i przelećmy się teraz przez te klatki i zobaczmy jak to wygląda. Dalej, o, właśnie w ten sposób, tak? Ta maska się przesuwa razem z tą panią, ale widzicie, że jeszcze nie jest to efekt końcowy, bo przecież tutaj z tyłu dalej widać to, co jest na klipie oryginalnie. Więc zmieniliśmy ten widok i musimy go zmienić z powrotem. Z Original zmieniamy na Composite. No i widzicie, że to dalej nie o to, o co chodzi, więc musimy odwrócić maskę i klikamy Invert Mask. No i pięknie. Mamy efekt, o jaki nam chodziło. Ja sobie jeszcze tutaj na samym początku przesunąłem tą maskę, tak jak widzicie, w to miejsce, bo się pojawiała za szybko, żeby potem dopiero wskoczyła. No i puśćmy ten filmik, jak on teraz wygląda. O, jest zdecydowanie lepiej, właśnie o to nam chodziło, ale jest jeszcze taka jedna rzecz, o której warto pamiętać, że w tym miejscu, no jak ta pani przechodziła, o tym też mówiliśmy w odcinku o czasie naświetlania, że kiedy obiekty się poruszają z jakąś szybką prędkością, no to są troszeczkę rozmazane, jest tak zwany motion blur. Możecie zobaczyć ten odcinek gdzieś tutaj. Więc tutaj dodamy sobie na tą maskę feather, czyli ją tak delikatnie rozmyjemy, żeby zgadzało się to z tym rozmyciem na nogawce. Dodamy, no tak powiedzmy, że nawet 46. I zobaczmy jak to teraz wygląda. Super, właśnie o taki efekt nam chodziło. I właśnie w taki sposób możecie zrobić ten bardzo fajny i ciekawy efekt, który urozmaici montaż w waszym filmie. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał, chociaż jest troszeczkę krótki. No to dowiedzieliśmy się, jak działa efekt Draw Mask, co to są maski, no i jak można zrobić takie bardzo fajne przejście, które urozmaici wasz film, wasz montaż. Mam nadzieję, że będziecie go używać i że wam się przyda. Jeśli ten film wam się podobał, to oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, bo aż 94% osób, które oglądają te filmy, nie subskrybuje. Widzę was, więc do tego zachęcam. Udostępnijcie ten film oczywiście też znajomym, jeśli używają Final Cut'a, jeśli wiecie, że mogą im się przydać takie filmy. Zachęcam do sprawdzenia poprzednich odcinków. Linki oczywiście wszystkie w opisie. Ja się z wami dzisiaj żegnam. Mam nadzieję, że film wam się podobał. No i widzimy się już w piątek.